projekcie Deconfining najtrudniejsze dla mnie wydaje mi się, że było ułożenie sobie relacji z osobami, z którymi musiałem jako producent współpracować. Zawsze współpraca z osobami artystycznymi jest dość trudna i złożona, natomiast tutaj doszedł jeszcze ten kontekst kulturowy, który był dodatkowo trudny. To były osoby trochę inaczej myślące, te osoby z Afryki, którymi współpracowaliśmy, to były osoby trochę inaczej myślące niż my, Europejczycy, i trochę inaczej podchodzące do różnych spraw, takich jak terminy i pieniądze, i sposób komunikacji, i wiele różnych innych aspektów. No i trzeba było sobie z tym poradzić i myślę, że to jest doświadczenie, którego trudno nabyć pracując na co dzień w Polsce czy nawet w Europie. No i tak, to było rozwijające i to było też najciekawsze w tym projekcie. Moje spojrzenie na projekt Deconfining nie zmienił się jakoś szczególnie przez pryzmat wyjazdu do Dar es Salaam. Ten wyjazd był super ciekawym doświadczeniem i potwierdził, że da się robić projekty z Tanzanią czy z innymi krajami afrykańskimi. Potwierdził dlatego, że był super udany i wydarzenia, które się tam odbyły, były świetnie zorganizowane przez naszych partnerów, co do czego wiele osób, z którymi rozmawialiśmy, miało wątpliwości, czy to się na pewno może udać, ale się udało. Dla mnie potwierdziło to tylko, że da się robić te projekty, mimo że czasami bywa to trudne, ale jest możliwe i jeżeli się włoży w to energię, to przynosi wspaniałe efekty. Współpraca z partnerami z Afryki bywała trudna, ale też często zabawna, ale zawsze odbywała się też w dobrej atmosferze. Nauczyła mnie tego, że organizacjom z Tanzanii czy Zambii można zaufać i że dowożą tematy, kolokwialnie mówiąc. Mimo że są tak daleko i że często mamy niewielki lub bardzo ograniczony wpływ na to, jak i co robią. Było to super doświadczenie i myślę, że ono zaprocentuje też na przyszłość. Równość w projektach międzynarodowych, czy w ogóle w projektach partnerskich, to jest bardzo złożona kwestia, bo zawsze jest jakiś lider projektu i inni partnerzy i ktoś próbuje zarządzać tym przedsięwzięciem. Projekt Deconfining był bardzo złożonym projektem, bo poza państwami europejskimi, których było kilkanaście, mieliśmy jeszcze kilkunastu partnerów afrykańskich w konsorcjum. No to wszystko składało się na bardzo skomplikowany projekt, krótko mówiąc, obraz, proces. Równość w produkcji czy w ogóle zarządzaniu projektami międzynarodowymi czy partnerskimi to jest zawsze złożoną kwestią i dosyć trudno ten proces prowadzić w taki równościowy sposób, bo zawsze trzeba kimś zarządzać albo czegoś od kogoś wymóc. Natomiast no, ten projekt Deconfining był dodatkowo jeszcze bardziej złożony, ponieważ różne uwarunkowania międzynarodowe sprawiały, że często działy się rzeczy, które były niezależne nawet od nikogo, od osób, które są zaangażowane w ten projekt. Dodatkowo jeszcze struktura projektu, czyli fakt, że projekt Deconfining był tak naprawdę zarządzany przez organizacje z Europy, a organizacje afrykańskie w nim niejako gościły, będąc odpowiedzialne za poszczególne procesy, ale de facto realizując je jako rodzaj zlecenia dla organizacji europejskich, no, powodowało, że tam jakiś model zależności czy istniał, natomiast no, wydaje mi się, że udało nam się tą sprawę, ten proces, ten projekt przeprowadzić równościowo i nie wywieraliśmy jakiejś
złej czy złej presji na naszych partnerów. Zdecydowanie postrzeganie tych relacji się zmieniło. Zanim zaczęliśmy pracę nad projektem Deconfining, zanim zaczęliśmy w ogóle o nim myśleć, w ogóle nie zdawałem sobie sprawy albo nie czułem w ogóle tych wszystkich połączeń, które są między Europą a Środkowo-Wschodnią, a Afryką. Wydaje mi się, że ten projekt w tej mierze, w tej sferze zmienił moje postrzeganie w ogóle tych relacji i tego, że w ogóle one istnieją w tak dużej skali, bo naprawdę jest ich sporo. Sens pracy nad projektami europejskimi, czy w ogóle nad wszelkimi projektami, to zawsze realizacja końcowych efektów tych projektów, więc takimi momentami to były na pewno wydanie publikacji, którą realizowaliśmy razem z Muzeum Kobiet w Zambii i oczywiście wystawy i na Survivalu w 2025 roku i w Dar es Salaam w lutym 2026. To są zawsze kulminacyjne momenty, które pokazują, jeżeli się udadzą, a tym razem tak było, że warto robić te projekty, mają one sens i wtedy czuje człowiek po prostu szczerą radość z tego. Projekt Deconfining poza formalnymi aspektami, czyli po prostu doświadczeniem w pracy w projekcie międzynarodowym, międzykontynentalnym, dał też doświadczenia osobiste. To znaczy dzięki niemu udało się poznać wiele osób, zarówno z Afryki, jak i z Europy, z tych kilkudziesięciu w zasadzie organizacji, z którymi można dalej pracować i które dały też różny ogląd, różne spojrzenie na działania kulturalne. Myślę, że jest to niesamowite doświadczenie, które zaowocuje w przyszłości. Projekt Deconfining to dla mnie była bardzo ciekawa, trudna, ale satysfakcjonująca przygoda. Mam nadzieję, że będzie ich więcej.